Mówi się, że w mieście absurdu nowe przepisy wprowadzono. Skręcać w lewą stronę wszystkim zabroniono. Czy zakazano też uśmiechu? A kto to wie? Obejrzyj do końca, wszystko wyjaśni się. Nieosobowe formy czasownika dziś wam pokażemy. Jak mówić ogólnikowo bez wskazywania osób. Zaraz się dowiemy. To Polski z Anią. To Polski z Anią. To Polski z Anią. Cześć! Mam na imię Arna i studiuję język polski na Uniwersytecie w Glasgow pół roku. Jestem z Islandii, ale mieszkam teraz w Szkocji. Ja mam na imię Brian i też studiuję na Uniwersytecie w Glasgow. Jestem Szkotem i studiuję język polski od września. Dzisiaj Ania nauczy was. Jak tworzyć nieosobowe formy czasownika I kiedy ich używać. Zapraszamy! Cześć, jestem Łukasz i dzisiaj nauczę Was o nieosobowych formach czasownika. Narzekano, żyło się lepiej i tak dalej. Nie, no to Wam za chwilę opowie Ania, a ja chcę Wam powiedzieć, że w każdym odcinku jest część praktyczna, w której my z Anią wcielamy się w różne postaci i opowiadamy Wam różne historie. Mamy dużo zabawy przy tym, mam nadzieję, że Wy też. Więc dołączajcie i pa! Cześć, jestem Łukasz. Nie, jestem Ania, ale bardzo dziękuję Łukaszowi, że przypomniał Wam o oglądaniu części praktycznej. Jeśli bardzo dobrze czujecie się z gramatyką, którą Wam w każdym odcinku przedstawiam, to i tak obejrzyjcie ostatnie 5 minut zwykle, bo tam są ciekawe historie. A dzisiaj, cześć, jestem Ania i opowiem Wam o nieosobowych formach czasownika, ale tylko o wybranych, tych, z którymi najczęściej studentki i studenci mają problemy. I teraz uwaga, w niektórych opracowaniach lingwistycznych możecie znaleźć taki termin bezosobowe formy czasownika. Jeden i drugi w tym przypadku odnosi się do tych samych form. I jakie to są formy nieosobowe? Jak sama nazwa wskazuje, takie, które nie mówią o konkretnych osobach, zwykle mówią o wielu różnych osobach. Na przykład zobaczcie, tutaj mamy taką starszą parę i mężczyzna mówi: o, dawniej żyło się lepiej, częściej chodziło się do teatru i tak dalej, i tak dalej. I on nie mówi, komu żyło się lepiej, kto częściej chodził do teatru, tylko mówi żyło się, chodziło się i my wiemy, że chodzi o większość ludzi. Ale jego partnerka albo przyjaciółka mówi: może dlatego, że mniej narzekano. Oczywiście coś już nam tutaj sugeruje, jakie cechy charakteru ma ten mężczyzna. I teraz, jak budujemy te formy, kiedy ich używamy, zobaczycie za moment. Porównajmy najpierw takie zdania. Pierwsza sytuacja. Kiedyś ludzie pisali piórem. Jest to fakt. Ale mamy drugą konstrukcję. Kiedyś pisano piórem. A trzecią konstrukcję. Kiedyś pisało się piórem. I teraz zobaczcie, w drugiej i w trzeciej konstrukcji nie mamy tego wyrazu ludzie, nie mamy tego podmiotu. I to właśnie i drugie zdanie, i trzecie zdanie jest konstrukcją nieosobową, bo nie wiemy kto, chociaż domyślamy się, że chodzi o jakiś ogół ludzi. I obie konstrukcje są w czasie przeszłym. Następne dwie. Dzisiaj ludzie często piszą na klawiaturze. I zamiana. Dzisiaj często pisze się na klawiaturze. I znowu, w pierwszym zdaniu mamy ludzie
A tutaj nie mówimy kto konkretnie, ale wiemy, że jest taka ogólna tendencja. A więc te przykłady odnoszą się do przeszłości, a te do teraźniejszości. I trzecie przykłady do porównania. Ciekawe, czym ludzie będą pisać w przyszłości, ale ciekawe, czym będzie się pisało w przyszłości. Nie wiemy i znowu w pierwszym zdaniu mówimy o ludziach, o konkretnych wykonawcach tej czynności pisania, a w drugim mówimy ogólnie, ale nie wskazujemy, jak w pierwszym zdaniu, na ludzi, tylko wiemy, że o nich chodzi, ale gramatycznie o nich nie informujemy. I teraz pokażę Wam, jak tworzy się te formy zakończone na no albo to. Mieliśmy zdanie pisano, ten przykład w zdaniu pisano i teraz zobaczcie, jak je tworzymy. Tworzymy je tak samo, jak imię przymiotnikowe bierne. Jeśli nie pamiętacie, jak się je tworzy, to obejrzyjcie odcinek numer 26, ale zamiast końcówek imiesłowu, czyli imiesłów przymiotnikowy bierny odmienia się jak przymiotnik, a więc zmieniają się jego formy, co widać po końcówkach, tutaj po prostu dodajemy o i nic nie zmieniamy. Zobaczcie, jeżeli imiesłów przymiotnikowy bierny, jak pamiętacie, może być utworzony od czasowników niedokonanych albo czasowników dokonanych, ma końcówki rodzajowe, na przykład czytany artykuł, zrobiona zupa, umyte dziecko, to tu odrzucam te końcówki wskazujące na rodzaj i dostawiam literę o. A więc mam formę zczytany, produkuję formę czytano. Ze zrobiona, zrobiono. Z umyte, umyto. I zobaczmy, jak to działa w zdaniach. W Polsce w drugiej połowie XIX wieku chętnie czytano Prusa, czyli książki, powieści Bolesława Prusa. Albo zrobiono mi kawę z mlekiem. Nie mówię, kto tę kawę mi zrobił, ale mówię, że ktoś ją zrobił, że miałam tę kawę. Albo na wiosnę umyto wszystkie okna. Znowu nie mówię, kto te okna mył, ale mówię, że była taka sytuacja, czyli nie wskazuję podmiotu, ale wiemy, że okna są teraz czyste. I teraz uwaga, formy to jest bardzo ważne dla Was i do zadań certyfikacyjnych, ale też do tworzenia i używania tych konstrukcji zakończone na no i to, czyli takie jak tu mamy czytano, zrobiono, umyto, kupiono, napisano, odebrano i tak dalej, zawsze, absolutnie zawsze dotyczą tylko przeszłości. Czyli jeżeli powiem kupiono kwiaty, to chodzi o to, że było to w przeszłości, może wczoraj, może godzinę temu, może 100 lat temu, ale na pewno nie teraz i nie jutro, ani nie za 10 lat. Tylko pamiętajcie, no i to na końcu formy takiej jak imiesłów przymiotnikowy bierny oznacza przeszłość. Ale na pewno pamiętacie, że tam, kiedy mówiłam, że kiedyś ludzie pisali piórem, mieliśmy dwie możliwe opcje, że kiedyś pisano piórem albo kiedyś pisało się piórem. Więc teraz skupimy się na formach nieosobowych czasownika z tym zaimkiem się. I teraz zobaczcie, jak je tworzymy. Za każdym razem, bez względu na to, czy chodzi o czas przeszły i czasowniki niedokonane, czas przeszły, czasowniki dokonane, czas teraźniejszy, tylko niedokonany, czas przyszły niedokonany albo dokonany, za każdym razem myślimy sobie o formie ono, o rodzaju nijakim. I teraz zobaczcie, mam czasownik mówić i sobie myślę wczoraj ono, jaka forma? Mówiło. No to świetnie, wpisuję mówiło i dodaję do tego się. I teraz ta forma mówiło się ma znaczenie nieosobowe. Nie mówię kto konkretnie, ale wiem, że chodzi o większość ludzi. I tutaj znalazłam Wam konkretne przykłady, takie, które można znaleźć w tekstach, niewymyślone, niespreparowane. I zobaczcie, mówiło się, że Armani ubierał żony,
a Versace kochanki. I teraz my wiemy, że Armani ubierał, że Versace ubierał te kobiety swojego życia, ale mówiło się. Kto mówił? Nie wiemy. Niemniej wiemy, że chodzi o wiele osób, które tak mówiły, bo ta forma nieosobowa mówiło się oznacza wiele osób. Następny przykład to czas przeszły dokonany. Mamy czasownik mówić i dokonany czasownik odmówić to powiedzieć, a więc myślę sobie teraz w głowie ono wczoraj, ono, nie on, nie ona, ono powiedziało, wpisuję, dodaje się i już wiem, że będzie ta konstrukcja miała znaczenie nieosobowe, ale odnoszące się do ogółu ludzi. I teraz znowu realny, konkretny przykład. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Czyli to oznacza, że trzeba być konsekwentnym w swoich działaniach. I teraz chodzi o to, że raz była ta sytuacja, że coś się powiedziało, a tutaj mówiło się oznacza pewien proces w przeszłości. Dlatego tu mamy czasownik niedokonany, a tutaj dokonany. Przejdźmy do czasu teraźniejszego. Znowu myślę sobie ono, oczywiście on i ona w czasie teraźniejszym ma tę samą formę, ale myślimy o ono, żeby nam się to nie pomyliło. I teraz ono mówi, dodaje do tego się, a więc w czasie teraźniejszym, zobaczcie, w Argentynie mówi się po hiszpańsku. Jest to fakt. Ja nie mówię, że Argentyńczycy, Argentynki, ci ludzie, tamci ludzie. Generalnie w Argentynie mówi się po hiszpańsku. Tak samo jak na przykład w Polsce je się pierogi. Tak? Nie mówię, że ja to robię, Michał, Łukasz. Generalnie robi się taką sytuację, że jemy pierogi. I teraz przejdźmy do czasów przyszłych. Najpierw niedokonany. Odmówić tworzę formę ono jutro, a więc będzie i mogę powiedzieć mówić albo mówiło. To jest moja forma czasownika mówić w czasie przyszłym dla trzeciej osoby ono. A więc będzie mówić, będzie mówiło, ale muszę dodać się. A więc będzie się mówić, alternatywne, tak samo poprawne, będzie się mówiło. I teraz zobaczcie, to film, o którym będzie się mówić, a więc w przyszłości dużo osób będzie coś o tym filmie mówić, będzie o tym filmie mówiło. I teraz przejdziemy do czasu dokonanego przyszłego, a więc nie będzie to czasownik mówić, tylko dokonana para, a więc powiedzieć. I teraz ono jutro powie, odpowiedzieć ja powiem, ty powiesz, on, ona, ono powie, dodaje się i zobaczcie, czasami powie się coś, czego później się żałuje. A więc w przyszłości jeden raz myślimy o tym, że wszyscy ludzie mogą być w takiej sytuacji, że coś powiedzą, a potem żałują. Ale jeżeli powiem ludzie powiedzą, to jest to zdanie osobowe, ludzie. A tu mamy nieosobowe. Czasami powie się coś, czego później się żałuje. I teraz zobaczcie, w tym zdaniu mamy jeszcze jedną ważną informację gramatyczną, a mianowicie czasami powie się coś, czego później, i tu mamy żałuje się, odżałować, utworzoną tę formę nieosobową, ale się jest przed żałuje. Dlaczego? Dlatego, że stylistycznie niedobrze jest zostawić się na końcu zdania. I możemy sobie o tym pomyśleć tak, jak o rodzinie, w której na przykład jest mama, jest tata, albo tutaj mamy w sumie dwie kurki i w środku jest małe kurczątko i ono jest malutkie, tak samo malutkie jak ten zaimek się. To jest krótka forma wyrazu, a więc dajemy do środka, żeby nam się nie zgubiło. Tak? I tak możecie sobie o tym się myśleć. Zobaczcie, mówimy na przykład jak się nazywasz, a nie jak nazywasz się. Właśnie chodzi o to, żeby to się, ale też różne inne małe wyrazy jak cię na przykład wkładać do środka zdania, jeśli jest to możliwe. No i teraz możemy sobie pomyśleć, ok, jeśli chodzi o formy zakończone na no i to one zawsze dotyczą przeszłości, jeśli chodzi o czasy, ale jeśli chodzi o tryby, dotyczą też, można je utworzyć w trybie warunkowym. A więc dla przypomnienia, kupowano,
Imię słów przymiotnikowy bierny od czasownika niedokonanego kupować, kupowany, odcinam Y, dodaję O, kupowano, albo od dokonanego kupić, kupiono. I mogę też utworzyć formę kupowano by, tu wiemy, że to jest tryb warunkowy, bo mamy tę partykułę by, albo kupiono by. I to są tylko dwie sytuacje, kiedy możemy tę formę utworzyć, czyli kiedy mówimy o przeszłości, albo kiedy chcemy utworzyć zdanie w trybie warunkowym. Natomiast te formy nieosobowe czasownika z się obejmują wszystkie czasy. Na przykład kupowało się, kupiło się, teraz kupuje się. W przyszłości będzie się kupować, będzie się kupowało, niedokonane, albo dokonane. W przyszłości kupi się lepszy samochód. Albo tryb warunkowy, kupowałoby się i tutaj mamy aspekt niedokonany i dokonany, kupiłoby się. I teraz jedna rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, to ortografia. Zobaczcie, te formy nieosobowe, kupowano, kupiono, zrobiono, czytano, w trybie warunkowym z partykułą by pisane są osobno, bo to są formy nieosobowe. Natomiast formy osobowe, kupowało, bo to jest ono, plus by, tak jak kupowałabym, kupowałbyś, wiemy kto, do nich tę partykułę dołączamy i piszemy razem. No i teraz możecie sobie pomyśleć, ale zaraz. Jeśli kupowano, kupiono, kupowało się, kupiło się i jedno i drugie odnosi się do przeszłości, to kiedy mam używać tych form, a kiedy tych? Może to być dylemat, bo oczywiście, jeśli chcę opisać teraźniejszość albo przyszłość, nie ma problemu. Mogą to być tylko formy z się. Natomiast skupimy się na moment na czasie przeszłym. Już wiemy, mamy dwie opcje. Formy zakończone na no i to, albo z się. I teraz, jeśli chodzi o analizy lingwistyczne, to niektórzy mówią, że formy te mogą być stosowane zamiennie. Albo tak, wy decydujecie. Jednak inne analizy mówią, że nie do końca mamy dowolność, ponieważ według tych opracowań formy zakończone na no i to w czasie przeszłym cechuje mniejsza bezosobowość. Co to znaczy mniejsza bezosobowość? To znaczy, że ja jednak wiem, kto mógł coś zrobić, że to jest jakaś mniejsza grupa ludzi niż wtedy, kiedy użyję formy z się. Zaraz pokażę Wam przykłady. Natomiast jeżeli używam tych form z się w czasie przeszłym, to bardziej dotyczy wszystkich ludzi, a więc opisuje jakieś powszechne normy, zachowania, wzory, zwyczaje, tradycje, a tu bardziej używam tych form, kiedy relacjonuję wydarzenia. Zobaczcie, kiedy na przykład mieszkam z jedną osobą i kupiłam sobie wczoraj czekoladę i bardzo mam ochotę teraz na tę czekoladę, ale patrzę do szafki, w której ta czekolada była, i ta osoba stoi obok mnie, mówię, zjedzono czekoladę. To my wiemy, kto zjadł. To zjadła ta osoba, nie ma innej opcji. A więc ja nie mówię, ty zjadłeś albo ty zjadłaś, ale mówiąc zjedzono, teoretycznie nie pokazuje kto, ale z kontekstu wiemy, że to ta osoba. Nie mogę wtedy powiedzieć, zjadło się czekoladę. No chyba, że też dla pewnego stylu chcę podkreślić taką większą bezosobowość. Zobaczmy przykłady z czasownikiem dzwonić. Zobaczcie, w przeszłości. Dawniej dzwoniło się z budek telefonicznych. Nie wiem, ile osób z Was pamięta coś takiego jak budka telefoniczna, ja pamiętam. I teraz, kiedy powiem dawniej dzwoniło się z budek telefonicznych, co to oznacza? Że każdy dzwonił, ponieważ telefony stacjonarne w domach nie były popularne. Więc oczywiście dzwoniło się dotyczy wszystkich ludzi. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie wyłączony dźwięk w telefonie i nie możecie w ogóle spojrzeć do tego telefonu, ale potem, kiedy zaglądacie, widzicie 5 nieodebranych połączeń. I jeżeli wiecie, że ten numer to nie jest jakiś spam, możecie oddzwonić i mówicie: dzień dobry, dzwoniono do mnie z tego numeru. Czyli zobaczcie, ja nie wiem, kto dzwonił,
ale kiedy oddzwaniam, to wiem, że ktoś, kto ma ten numer. Czyli nie wiem kto, ale równocześnie nie chodzi o wszystkich ludzi, że wszyscy ludzie do mnie dzwonili. Nie. Ktoś konkretny, kogo ja nie znam. Dlatego takie zdanie, z tego numeru dzwoniono do mnie 5 razy, jest poprawne, a nie byłoby, gdybyśmy powiedzieli, z tego numeru dzwoniło się do mnie 5 razy. Nie, dzwoniono. Tam jest jakiś konkretny człowiek, który to robił, chociaż ja nie wiem kto. Niemniej są sytuacje, kiedy rzeczywiście mogę używać tych konstrukcji zamiennie. Zobaczcie, mamy taki słowiański rytuał, który nazywa się dziady, związany ze świętem zmarłych. I ktoś może zapytać, a kiedy obchodziło się dziady? A ktoś inny pyta, a kiedy obchodzono dziady? I w tym przypadku oba zdania są poprawne, ponieważ wiemy, że chodzi o pewną jakąś społeczność, mniejszą, większą, ale jest to ogólny zwyczaj, ogólna informacja. Może też tak być w kontekście, że na przykład ktoś pyta, a kiedy w Polsce obchodziło się dziady? No i ktoś mówi w nocy z 31 października na 1 listopada. A na przykład na Litwie kiedy obchodzono? Bo już ten zbiór ludzi, o których mówię, ograniczam do innego, konkretnego, jednego kraju. Więc i takie zdanie będzie poprawne. Ale teraz chciałam Wam powiedzieć, że proszę Państwa, w naszym mieście żyje się coraz mniej bezpiecznie. Nie wiem dlaczego, ale nie czuję się spokoju w sercu. Dlaczego tak jest? Zapytam o to miejscową policję. Zapraszam na relację. Pa! Szanowni Państwo, jesteśmy w mieście absurdu, w mieście, na którego ulicach widzi się coraz większą dezorientację. Postanowiłam porozmawiać z policją na ten temat. Panie podkomisarzu, od wczoraj wprowadzono w mieście nowe przepisy. Proszę powiedzieć, dlaczego już nie skręca się, kiedy się chodzi ani w prawo, ani w lewo? Szanowni Państwo, to proste. Zauważono, że większość ludzi skręcała ze smutkiem na twarzy. Uznano to za oznakę niezadowolenia, a w tym mieście dba się o pozytywną atmosferę. Rozumiem, a proszę powiedzieć, dlaczego nakazano chodzenie tylko tyłem? Statystyki są jasne. Gdy chodzi się tyłem, zachowuje się większą ostrożność. Nie zderza się, nie wpada się na nikogo. Poza tym ogłoszono, że w ten sposób można podziwiać to, co zostawia się za sobą. To nazwano refleksją w ruchu. Rozumiem, a proszę powiedzieć, co z długością kroków? Słyszy się na mieście, że najkrótsze kroki muszą mieć minimum 1 metr długości. Tak, ponieważ udowodniono, że kroki o tej długości są optymalne dla symetrii miasta. No, proszę spojrzeć, wszyscy poruszają się rytmicznie. No dobrze, ale nie wszyscy mają nogi takiej samej długości. Nie wszyscy mogą wykonywać tak samo długie kroki. Tak, dlatego wprowadzono możliwość modyfikacji długości kroków w zależności od wzrostu. Wystarczy zapisać się na odpowiedni kurs w urzędzie. Rozumiem. A proszę powiedzieć, dlaczego zakazano okazywania zdziwienia? Zakaz zdziwienia wynika z badań nad miejskim stresem. Okazało się, że nagle wyrazy zdziwienia powodują chaos w przestrzeni publicznej. Zastanawiano się, co oznacza zaskoczony wyraz twarzy. Czy to odkrycie, czy zmartwienie, czy może reakcja na czyjś ubiór. Wprowadzono zasadę: zdziwienie tylko w muzeach, w galeriach sztuki oraz na pokazach mody. To nawet pasuje do kontekstu. Rozumiem, ale słyszy się też, że można mówić tylko w czasie przeszłym. Czy to prawda? Tak, ponieważ uznano, że przyszłość jest niepewna. Jeśli mówi się tylko o przeszłości, można uniknąć rozczarowań. Czy to oznacza, że za chwilę nasza rozmowa nie będzie mogła być kontynuowana? Tak, właśnie ją zakończono. Dziękuję. Szanowni Państwo, w naszym mieście wprowadzono nowe zasady, które zmieniają sposób życia. Nie skręca się już w żadną stronę, chodzi się tyłem.
W ten sposób rzekomo zachowuje się harmonię i kontroluje emocje. Mówi się tylko w czasie przeszłym, a o przyszłości się nie myśli. I nawet nie można się temu dziwić. Mówi się, że zmiany to nieodłączna część naszego życia, ale czy będzie nam się chciało jeszcze żyć w mieście absurdu? Dla Polskiego z Anią, z miasta absurdu, Julia Niedowierz. Dziękuję Państwu serdecznie. Michał, idziemy. No ale tyłem i bez uśmiechu, no. To Polski z Anią, tak to Polski z Anią. To Polski z Anią, tak to Polski z Anią. To Polski z Anią, tak to Polski z Anią. To Polski z Anią, tak to Polski.